Kruk z Billem Skarsgårdem to jeden z tych filmów, na który nie za bardzo czekałem. To znaczy, kiedy będzie w kinie, to stwierdziłem, ok, muszę obejrzeć, bo pamiętałem oczywiście oryginał z świętej pamięci Brandonem Lee z 1994 roku, więc stwierdziłem, ok, trzeba zobaczyć, jak to będzie. Ale kiedy napływały zdjęcia z planu, kiedy napływały zdjęcia postaci, jak ona wygląda, wiesz, coś ala Popek, że zamiast twarzy jest brudnopis i tak dalej, to już coraz mniej mi się to podobało, cytując Siarę. No ale okej, w porządku. Obejrzałem wczoraj film i właśnie, i teraz Ci troszeczkę o tym opowiem. Fabuły nie będę zdradzał zbyt wiele, wiadomo. Mamy Eryka Dravena i Shelley, tak, jego dziewczynę, jego narzeczoną. Zostają oni zamordowani i rok później Eryk wraca, ażeby pomścić. Taka teoretycznie powinna być fabuła. Ale, no właśnie, może zacznę od tej fabuły, bo to nie jest tak, jak znasz. Jeżeli na przykład znasz komiks, no to dokładnie wiesz, czego się możesz spodziewać. Jeżeli znasz film z Brandonem Lee albo późniejsze, tam było oczywiście z Markiem Dacascosem, Edwardem Furlongiem i kilku innymi postaciami, no to mniej więcej wiesz, czego się możesz spodziewać. No nie, no niestety nie wiesz, czego się możesz spodziewać, bo ten film całkowicie to wszystko zmienia. Otóż nasi bohaterowie, no oczywiście wiadomo, Eryk Draven jest grany przez Billa Skarsgårda, a Shelley jest grana przez FK Twix, tak się rzeczywiście nazywa ta aktorka, piosenkarka, różnie tam rzeczywiście mówią. Dali pokaz mocy, chciałoby się rzec. Całkowicie inny koncept jest niż do tego, do czego nas przyzwyczaił komiks Jamesa O'Barra, bo rzeczywiście tam był mrok. I mam oczywiście ciekawostki z IMDb, będę się nimi posiłkował. I ten film powstawał od 2008 roku. No tak to rzeczywiście dzieje się w Hollywood, że nie zawsze ten pierwszy scenariusz dostajemy, o proszę bardzo, jest fajnie, w porządku, masz kasę, kręcimy. No nie, czasami musimy przejść przez kilku aktorów, kilku reżyserów, scenarzystów i tak dalej. I bardzo wielu rzeczywiście twórców było zaangażowanych w ten film. Jednym z nich był Javier Gutierrez i w pewnym momencie zabiegał o wyreżyserowanie filmu, ale nie jako tak zwanego remake'u. Miał to być oryginał. Twórca Kruka James O'Barr przyznał w wywiadzie, że był pod wrażeniem, gdy zobaczył, że Gutierrez, że jego film to będzie czarno-białym ujęciem po ujęciu, niemalże remake'iem oryginalnej opowieści graficznej, wykorzystującym zarówno panele, jak i dialogi bezpośrednio z materiału źródłowego do storyboardingu, czyli żeby przenieść to na papier, żeby operator wiedział dokładnie, jak to ma wyglądać. Aby być tak wiernym komiksowi, jak to tylko możliwe. Z powodów problemów produkcyjnych z opóźnieniami w zdjęciach Gutierrez zrezygnował i wyreżyserował film Rings w 2017 roku, więc rzeczywiście ten film przeszedł długą drogę. Od tego, że miało być identycznie jak w komiksie, do tego, że no aż tak jak w komiksie nie jest. I nasi bohaterowie poznają się, tak mamy troszkę wcześniej fabułę wyjaśnioną niż to, co w filmie z 1994 roku. Poznają się oczywiście gdzieś tam, nie będę mówić gdzie, bo nie chcę zdradzać przyjemności. Nie chcę zdradzać przyjemności oglądania tego filmu. W każdym razie nasi bohaterowie są bardzo dziwni. Jak się można byłoby domyśleć. To nie jest tak, że on jest muzykiem i w porządku, a Shelley tam coś sobie robi. Nie, oni naprawdę mają nie po kolei coś z głową, dlatego wylądują, gdzie mieli wylądować. Poznajemy naszego antagonistę, tak? No, Danny Huston w tej roli nie po raz pierwszy, bo jeżeli widziałaś X-Menów, no to dokładnie wiesz, co on tam wyprawił, a zwłaszcza co się stało Wolverinowi, co mu tam właśnie on zrobił. No i tutaj miałem pierwszą zagwozdkę, ponieważ nasz antagonista, no jest zły, żyje na Ziemi kilkaset lat i okazuje się, że ma układ z szatanem, że sobie będzie żył wiecznie. Tylko co jakiś czas sam musi mu ludzi wysyłać, dusze, tak? W tym się, okej, w porządku, no wiadomo, może chcieli potraktować inaczej temat, może oczywiście tak to zrobili, tylko że fabuła powoli się bardzo rozkręca. Tak naprawdę nic w filmie się nie dzieje, tak gdzieś mniej więcej do 45, 50 minuty filmu, czyli tak gdzieś mniej więcej ponad połowa filmu mija i my tak nagle zastanawiamy się, czy ja malowałem sufit w tym roku, czy nie? A może sobie trawę skoszę? Bo niespecjalnie cokolwiek się dzieje, wiesz, poznajemy przez te 50 minut miłość, rozkochują się w sobie, Eryk z Shelley po prostu, jest pięknie, jest super, robią to, tamto, jadą sobie na grilla, nie ściemnią, naprawdę, tak to jest rzeczywiście, z kolegami sobie płyną
nad jezioro, nad rzekę, żeby się sobie popluskać, no po prostu rewelacja, impreza, życie się pięknie toczy. I tak oglądam ten film i mówię, co to ma być? Czy to jest adaptacja Kruka? Czy to jest rzeczywiście jakiś film akcji? Czy to ma być science fiction? Czy może to ma być Marvel? W którą stronę ten film ma iść? Bo tak, tu mamy piękne kolory, zresztą widzisz, z tyłu jest jedna z miniatur, jedno ze zdjęć. Mamy piękne kolory, nadużycie żółtego i niebieskiego to po prostu jest wręcz koszmarne. Ale mamy piękne kolory, z drugiej strony mamy gdzieś tam, kiedy ma być zacząć mroczno, no to ciach, dajmy deszcz, wszystko zrobi, wszystko po prostu wykasuje. No niespecjalnie to gdzieś się ma ręka do nogi, głowa do ucha, cokolwiek. Wiemy, że oczywiście Eric Draven powinien wrócić rok później po wydarzeniach, wiadomo, w rocznicę śmierci jego i Shelley. No nie. Dzień później, to ci już dodam, dzień później. A w taki głupi sposób jak ginął, najgłupszy z możliwych, wiesz? Nie będę, no, pewnie ktoś mógł się zatruć Haribo czy coś tym zakrztusić, ale po prostu to jest tak głupie, sami mogą się uratować, ale nie, po co, przecież oni muszą, to jest potrzebne do filmu, bo rzeczywiście fabuła ma iść do przodu, więc tak zrobimy. Tak się zastanawiałem, why, naprawdę. Formanny, wiadomo oczywiście, że tak, jak to mówił nasz były selekcjoner Ben Hacker i tak naprawdę oglądam ten film i próbuję ogarnąć, o co tam chodzi, co tu się dzieje, co to są za wydarzenia. No i niespecjalnie, naprawdę niespecjalnie ma Eryk powiedziane jedno, będzie się działo tak i jeżeli zrobisz to, okej, w porządku, po czym nie ma tego, po prostu jest hardcore, jest taki bajzel scenariuszowy, że tego się nie da porównać. A czemu jest taki bajzel scenariuszowy? Zaraz ci przytoczę listę reżyserów, którzy byli w ten film zamieszani. Więc motyw był taki, że w pewnym momencie film Kruk miał się nazywać The Crow Reborn, czyli Kruk, ponowne narodzenie, narodziny, jak zwał, tak zwał, musisz sobie przetłumaczyć, na podstawie scenariusza Cliffa Dorfmana, który był oryginalną historią o nieumarłym policjancie powracającym, by pomścić swoją rodzinę. Okej, skąd my to znamy? Oczywiście podobnie do tego, co było z Brandonem Lee. Scenariusz przyciągnął uwagę Jasona Momoa, który został obsadzony w roli głównej, ale produkcja upadła, gdy Momoa odszedł, ponieważ nie podobały mu się ciągłe przeróbki, które zacierały wszelkie pozory scenariusza Dorfmana, zmieniając go bardziej w remake, w nową wersję filmu 94, a mniej w oryginalną historię, na którą się zgodził. Sam Dorfman wyrzekł się powstającego filmu po obejrzeniu pokazu, publikując swoją odpowiedź na możliwy sceptycyzm fanów co do jakości scenariusza filmu. Po prostu tak jest i tak, nie róbcie, to nie jest mój film. Więc rzeczywiście ten scenariusz ewoluował, przeszedł przez 5 reżyserów, bo mówimy, że oczywiście Javier Gutierrez, Juan Carlos Fresnadillo, Steven Norrington i Corin Hardy byli wszyscy zaangażowani, no ale to jest tak, jeden mówi okej, w porządku, ja chcę i to ma wyglądać tak, a ten mówi, że nie i tak dalej. Tu się tak wcina, brzydko mówiąc, studio. I oni mówią, ale my chcemy hit, to ma być blockbuster, nie może być od 18 lat, nie może być mroczny i tak dalej. Więc tak naprawdę ten film jest ofiarą tego, że studio nie wiedziało, czego chce. Czy to ma być rzeczywiście w porządku, fabuła mroczna, ma być dobrze, ma być elegancko, czy rzeczywiście zrobimy z tego piękny, kolorowy film przypominający niemalże kolorami Barbie, tylko dodamy trochę deszczu, może wrzucimy jakieś Nine Inch Nails albo innego Trenta Reznora, jakąś muzykę mocną, coś takiego, co Skruch będzie lubił. Jakbyście tak zrobili, to bym słuchał, gdyby był Rammstein albo Iron Maiden. No ale tutaj rzeczywiście nie wygląda dobrze. No nasi bohaterowie, Bill Skarsgård jako Eryk, tak się zastanawiałem, ponieważ no wiadomo, że nie był pierwszym wyborem. Zaraz ci powiem, kto przed nim był brany pod uwagę. Nawet jeden aktor już był, oprócz oczywiście Jasona Momoa, zaangażowany, zatrudniony. To jest tak, że są sceny, kiedy on się zachowuje jak debil. Nie wiem, czy kojarzysz jakiś taki film amerykański, to najczęściej jest właśnie amerykańskie, gdzieś tam jakieś południe albo odludzie, wiesz, gdzie mama jest, gdzie siostra jest matką brata, wiesz, jakieś takie gumbasy. On się zachowuje jak totalny kretyn, który po prostu niczego nie ogarnia. I to nie to, że on w taki sposób, powiedzmy, gra scenę. Nie, no nagle dostajemy tam kilka scen i tak jest to zagrane. To jest bardzo źle. To wygląda bardzo źle. Może poza tymi scenami, kiedy on tam jest interakcja z Shelley. To ma rzeczywiście jakieś ręce i nogi, ale poza tym to się zastanawiałem, o co chodzi. W ogóle jest jedna scena, kiedy on sobie idzie, zatrzymuje się i tak
zaczyna się zastanawiać i to jedno oko mu zaczyna uciekać, bo on tak potrafi zrobić, że jedno oko. Od razu patrzę, Pennywise. Proszę bardzo, Pennywise się przypomniał. No rzeczywiście on ma twarz bardzo plastyczną i potrafi takiego rodzaju rzeczy robić, no ale to nie wygląda dobrze, bo w ogóle wymyślili, że będzie tak, jak mówiłem wcześniej, cały wytatuowany. No ja wiem, że to jest modne oczywiście. Popek jest tego świetnym przykładem, że ma tutaj w ogóle wypisany cały przepis na schabowego z ziemniakami. Tutaj ma adres, bo rzeczywiście mózg ma wyżarty przez koks, a tutaj rzeczywiście ma napisane, kiedy się urodził i jaką ma grupę krwi, bo on takich rzeczy oczywiście nie zna. To jest kwestia gustu. Jak najbardziej to jest tylko i wyłącznie kwestia gustu. Komuś to się może podobać, mi niespecjalnie. Rzeczywiście nie jestem fanem tatuaży na twarzy, mimo że sam jakieś tam tatuaże posiadam, także jakoś niekoniecznie. Shelley na pewno ma dużo większą rolę niż w tym filmie 94 roku, więc akurat to jest im plus. I ta historia cała jest dużo bardziej rozbudowana. O Eryku też trochę wiemy, o jego dzieciństwie, czemu trafił tam, gdzie spotyka oczywiście Shelley. Po raz który mówię, nie powiem gdzie, idź obejrzyj film do kina, może niekoniecznie. Tutaj widzisz, za mną jest dwupłytowa wersja Kruka z Brandonem Lee. Staram się nie odnosić, ale wiesz jak to rzeczywiście jest. I nasi bohaterowie tak w porządku, kiedy są razem, ale kiedy Eryk jest już sam, bo wiadomo, Shelley z nami nie ma, no to się wszystko zaczyna naprawdę mylić. Nasz antagonista to jest po prostu facet, który sobie chodzi, on jest zmęczony, a może nie jestem zmęczony. A ja bym już miał rzeczywiście dość, ale ja sobie cenię piękno i operę. Ale wezmę nóż i zrobię to, a po prostu tak totalnie jest dziwnie. W ogóle Danny Huston został zatrudniony do tego filmu bodajże w 2015 roku, no ale cały czas były opóźnienia, no więc on powiedział, słuchajcie, dziękuję bardzo, ale ja mam kolejne filmy, nie mogę z wami kręcić, do widzenia, zwolnił się, po czym produkcja tego filmu trwała kilka lat, no i w końcu mówią, ty stary, ale my teraz kręcimy znowuż ten film, czy masz ochotę? A w zasadzie, teraz ja mam czas, to mogę no po prostu nic, naprawdę nic się rzeczywiście nie zgadza. Miałem ci powiedzieć, kto wcześniej oczywiście był zatrudniony przed Billem Skarsgardem. Luke Evans został obsadzony w tejże roli, ale 25 stycznia 2015 roku wycofał się z roli głównej, ponieważ oczywiście przeciągało się i tak dalej. A przed właśnie zatrudnieniem Billa Skarsgarda. Kto był brany pod uwagę? Proszę bardzo. Bradley Cooper, Mark Wahlberg, Channing Tatum, Robert Pattinson, James McAvoy, Tom Hiddleston, Alexander Skarsgård, czyli brat, Sam Witwer, Jack Huston. No, oczywiście Jack Huston w tym filmie się w końcu pojawił. Ryan Gosling, Nicholas Hoult, Jack O'Connell, Luke Evans był zatrudniony i się zwolnił. Jason Momoa był zatrudniony i się zwolnił. I wszyscy oni byli brani pod uwagę do roli Erika Dravena. Ale jeżeli chodzi oczywiście o Shelley, proszę bardzo, do roli Shelley mieliśmy Jessica Brown Finlay, kto tam jeszcze było? Kristen Stewart była rozważana do roli Shelley, zanim oczywiście FKA Twigs dostała tęże rolę, więc tutaj aż takiego dużego rozstrzału nie było, ale chyba twórcy sobie postawili za cel, my musimy mieć całkowicie zupełnie inny film od tego, co było z Brandonem, czy ten później był serial, czy były kontynuacje, nie, my całkowicie pójdziemy w inną stronę. Chyba sobie dali za zadanie, że coraz więcej, wszystkie postacie muszą mieć tatuaży, film musi być bardzo brutalny i jest, naprawdę, tak się zastanawiam w pewnych momentach, po co jest ta przemoc. Wiesz, to mówi to facet, który ma cykl na kanale, który się nazywa Kultowe Horrory i tam omawiam wszelkiego rodzaju straszaki. Mnie nie jest obca przemoc w kinie, jak najbardziej, ale ona powinna mieć jakiś sens, jakąś logikę. Nawet jeżeli oglądamy Piątek 13:48. Ale tutaj to chyba po prostu stwierdzili, no to my zrobimy tak, że on w pewnym momencie będzie szedł sobie i co może mu dać? No tam ci pewnie będą mieli jakieś pistolety, jakieś karabiny, strzelby czy coś. Dajmy mu, nie wiem, nóż kuchenny albo coś jeszcze głupszego. Dajmy mu na przykład może miecz samurajski. O, może to będzie dobre, co nie? Deadpool się tym świetnie posługiwał, więc może Eric Draven się tym będzie rewelacyjnie posługiwał. No po prostu oglądałem to i nawet z obrzydzeniem. Jest taka jedna scena po prostu za bardzo, kiedy sobie tam, że powiem, paluch do brzucha jest za dużo w ogóle. Sceny, które oglądałem, mówię, proszę bardzo, pierwszy Terminator, to jest dokładnie to, co się wydarzyło z Arnoldem,
no, dziwnie, jest naprawdę dziwnie i widać, że twórcy chyba nie za bardzo mieli pomysł na ten film. Stwierdzili, okej, no to my zrobimy inaczej, no ale im to nie wyszło. Nie bardzo wiedzieli, w którym kierunku mają podążyć, bo reżyser no, pewnie chciał pójść swoją ścieżką, ale studio mówiło, nie, ale jeszcze zrób to. Ale zrób to i jeszcze to. No i potem niespecjalnie jakoś mieli okazję to wszystko zmaterializować. Ernie Hudson, który występował w pierwowzorze, w oryginale z Brandonem Lee, był zapytany, czy widział zwiastun tego filmu. Powiedział, że nie widział. Zna aktora, który występuje w nowym filmie, ceni go bardzo, ale dla niego będzie tylko i wyłącznie jeden kruk. To jest Brandon Lee i on mówi, że przez szacunek do Brandona on nie będzie się na ten temat wypowiadał. Dziękuję bardzo. Tamtego filmu również nie widział, bo zbyt dużo emocji. Więc to mnie zaskoczyło, że twórcy mieli zbudowany kapitał w postaci bodajże 4 filmów z serialu, komiksu, bądź jak wolisz opowieści graficznej i stwierdzili, to wszystko odrzucimy i wymyślimy na nowo. No i powiem Ci w ten sposób, nie wyszło. Nie wyszło. Jeżeli się jeszcze nie domyśliłaś, no ten film jest beznadziejny. Tutaj się po prostu nic nie zgadza. Jak już mówiłem, czyli fabularnie to jest dno. Miał wrócić Eric Draven po roku, wraca po jednym dniu, chyba że po prostu jestem debilem i ten... Patrzcie, już miałem zdradzić fabułę. I to, co się dzieje, no to jest po roku, ale jeżeli to jest po roku, to po prostu jest jeszcze większa głupota, więc nie wiem, co jest gorsze, czy to, że akcja, że Eryk powraca jednego dnia, następnego dnia, czy że po roku. Film nosi tytuł Kruk i kruków w tym filmie jest mnóstwo, tylko to jest na takiej zasadzie, a kruki? Tak, one są tutaj, bo one mają, bo coś tam przenoszą w ogóle i tak dalej, wiesz, dusza, coś tam. W 2 sekundy nam to wszystko wyjaśnia, no więc ten kruk tak naprawdę równie dobrze, gdyby to były żaby, pająki, czy jak to mawiał kabaret moralnego niepokoju, surikatki, nie, sikiratki, tak, sikiratki, nigdy by nie zwrócił na to uwagi. Film nie ma klimatu, powinien być mroczny, może ma takie ze 2-3 ujęcia. Bardzo mi się podobało gdzieś bodajże chyba koło godziny, może koło godziny 10 wychodzi z takiego, można powiedzieć, z korytarza, z takiej alejki. Oczywiście pada deszcz, bo musi padać. W tle jakiś tam brzmi grunge'owy, hard-rockowy metal, hard-rockowy zespół powinienem powiedzieć. No i to rzeczywiście wtedy jakoś wygląda. Ale czy 1, 2, może 3 sceny sprawią, że to będzie dobre kino? Nie, to jest naprawdę bardzo złe kino, to jest bardzo zły film, nic się w nim nie zgadza. Domyślam się, że Jason Momoa czy Luke Evans cieszą się, że dziękuję bardzo, my zrezygnowaliśmy i nie jesteśmy w tym filmie. No wiadomo, że Bill Skarsgård jest na początku swojej kariery, więc jakoś to jeszcze może będzie. Ale naprawdę odradzam ten film, bo to jest dno się oberwało i wiadomo, że jest zakończenie takie, słuchaj, robisz film o kruku, gdzie główny bohater zginął, no wiadomo, że na końcu no dobrze z nim nie może być, skoro stawia się przeciwko tam 20-30 uzbrojonym i na końcu jest zakończenie takie, że to może zrobimy tak zwany sequel, co? Będzie kontynuacja. To ja sobie myślę, ja pierniczę, po prostu to jest tak debilne, że oni no nawet, wiesz, domyślam się, że gdyby Steven Spielberg kręcił dzisiaj Lista Schindlera, to tak by nim chcieli zakręcić, żeby zrobił kontynuację, wiesz? Jeżeli to jest studio, no to jest masakra, to po prostu jest dno dna, jeszcze raz powtórzę słynny kabaret tej, odbiliśmy się od dna i dno się oberwało. To nie jest dobry film w żadnym aspekcie, to jest po prostu to jest produkt filmopodobny, który niespecjalnie wie, w którą stronę pójść. Może ludzie pójdą, bo może wiesz, znają Brandona, pamiętają Edwarda Furlonga, albo są też tacy, którzy kochają oryginalny komiks, albo na przykład serial z Markiem Dacascosem, coś to będzie jakoś, wiesz. Bill ma kilku fanów, FKA Twigs również ma swoich ludzi na Instagramie, ktoś tam pójdzie ten film zobaczyć. No nie, rzeczywiście naprawdę nie może być. Jak chcesz znać moją ocenę, sprawdź sobie na Filmwebie, tam jest oznaczone, jak to wszystko wygląda, ale na miłość boską nie idź na ten film do kina. Odpuść sobie, jeżeli chcesz zobaczyć dobre kino, proszę bardzo. Bierzesz, włączasz, czy na jakiejś platformie, czy kupujesz sobie na Amazonie, czy coś, oryginał z Brandonem, albo weź, obejrzyj sobie spokojnie, przeczytaj sobie powieść graficzną, ale ten film z Billem Skarsgårdem to jest takie dno, że
No chyba, że kogoś nie lubisz, to powiedz, słuchaj, mam dla ciebie bilet do kina, fajny film, wiesz, kruk, dzieje się strzelanka, tutaj się krew leje na prawo i na lewo, gwiazdy są, tak, to na taką minę kogoś możesz wsadzić, ale jeżeli życzysz komuś dobrze, to naprawdę odradzaj każdemu. Natomiast mrocznego kina, horrorów i różnego innych straszaków, tak, na tej liście jest całe mnóstwo.